białko od Sixpacka i cała reszta z kozackim rabatem. Użyj kodu PUNCH10 na Sixpack Nutrition Code. Satysfakcja z treningu w 100%. Ostatni cios. Czas na pierwsze starcie ćwierćfinałowe, a do stołu zapraszam Wasilija Kamockiego! Wasilij Kamocki, zwycięzca pierwszego pojedynku w tej gali, gdzie odprawił kwiatka. Zobaczymy, jak teraz poradzi sobie z kolejnym przeciwnikiem już w tym ćwierćfinale, w pierwszym pojedynku ćwierćfinałowym. A jego przeciwnikiem w walce o półfinał będzie Max! No i wchodzi Max, zwycięzca poprzedniego pojedynku z Petriu. Wchodzi, uderzał z obu rąk, zaczynał z lewej ręki, kończył Witam, mam na prawą. imię Maksymilian Leśniak, pochodzę z Poznania, mam 31 lat, mówią na mnie Max. Na co dzień jestem szefem kuchni. Nie przyszedłem tutaj po pieniądze, przyszedłem wygrać, pieniądze się a chwała jest wieczna. Widziałem swoich rywali na Punchdown 3, każdy zdecydowanie cięższy ode mnie, ale nie wydaje mi się, żeby którykolwiek miał takie w ręce jak ja. Moja wymarzona drabinka do finału to jest Wasilij, a później Zaleś. 20 marca, Punchdown, wygranym jestem ja. Widzimy się na Punchdown 3 już niebawem. Niszczy was! A teraz czas na krótkie pytania do zawodników. Max, powiedziałeś w swojej zapowiedzi, że chcesz trafić na Wasilija. Jakie zrobił na ciebie wrażenie w swoim pierwszym pojedynku? Żadne póki co. Czyli nie pokazał tego samego, co widziałeś w internecie. Absolutnie nie, absolutnie nie. Dobrze, teraz pytanie do Wasilija. Czy mamy panią tłumacz? Chciałbym zapytać, Wasilij, czy poziom tego turnieju jest wyższy niż te walki, w których dotychczasowo brałeś udział? Такой же. Tak samo ocenia. Tak samo ocenia. Czy widziałeś walkę Maxa? Jakie zrobił na tobie wrażenie? No, видел. Jakie wrażenie? Jak wam понравилось? Нормально. Normalnie. Wasilij zajmuje się uderzaniem, a nie odpowiadaniem na ciężkie pytania. Tak więc, panie i panowie, czas rozpocząć pierwsze starcie, które wyłoni nam pierwszego półfinalistę. A więc ćwierćfinał numer 1. Wasilij The Dumpling Kamocki kontra Maksymilian Max Leśniak. Widzimy, że kursy są równe na tych obu zawodników. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzą, bo w pierwszych walkach widzieliśmy, że zdecydowanie lepsze wrażenie zrobił Max na nas. Myślę, na wszystkich Dokładnie. zrobił Max. No, Wasilij nie pokazał niczego wielkiego. Zobacz, patrz, uderzał wcześniej z lewej ręki, a tu przymierza, widzę, prawą ręką. Może się oszczędzał, może wiedział, że wygra pierwszy pojedynek i już w drugiej walce spotka się z Wasilijem. Dlatego też chciał oszczędzić trochę tą prawą rękę. Zobaczmy, czy ten pierwszy cios zrobi wrażenie. Tam widzieliśmy, że aż wata z uszu wypadła Wasilija, ale Wasia pokazuje kciuk w górę. Nie ma. Nie ma miękkiej gry. Będę stał twardo, będę czekał na kolejne ciosy, a w międzyczasie wyprowadzę swój. Zobaczymy, jak ty, Max, masz mocną szczękę. Pokazuje, że wata mu wypadła, a mówi, masz prawą. A, widzisz, Max tutaj tak postawą fair play się wykazał, pokazując, że słuchaj, Wasyl, wypadła ci wata z uszu, proszę włóż sobie ją z powrotem.
Teraz za chwilę sędziowie dadzą sygnał do rozpoczęcia kolejnej rundy ciosów tak naprawdę. Pierwsza runda, pierwszy cios Wasylija, on tam pokazuje, podejdź, bo mam za daleko. Za krótkie rączki mam, nie sięgam cię, kolego. No ale tutaj nie ma miękkiej gry, nie ma podstawiania się, tutaj jest wszystko określone zasadami. Stół mamy szeroki, taki jaki mamy, więc trzeba do tego się dostosować. Niestety nie można go ani skrócić, ani zwęzić. Patrz, pokazuje, że nie sięgam. Próbuję tutaj jeszcze sędzią. Dobrze? Wszystko. Tak. No, pokazuje coś jeszcze nie tak. Jeszcze tutaj ta gra psychologiczna wchodzi teraz na tapetę i tutaj Wasyl czeka. Już zapytał Karol Matuszczak, czy jest gotowy Wasylij. No i zobaczmy. Przymierza Wasylij. Zobaczmy, napięty Max czeka na ten cios. Czeka. Cały czas spogląda na stół Wasylij, jakby mu coś przeszkadzało. Ale mocno uderza! Tak jest, zdecydowanie zrobiło to wrażenie na Maxie, chociaż skinął tylko głową, przyjąłem ten cios. Ale krok w tył zrobił. Tak. Widać było nawet po wyrazie twarzy, że zrobił, zasiał lekkie spustoszenie. No i na Wasyliju też na pewno ten cios Maxa zrobił wrażenie, chociaż on twardo, nie, słuchajcie. Ja tu jestem po to, żeby te ciosy przyjmować i ten cios nie zrobił dużego wrażenia. No powiem Ci, że póki co mamy taki pojedynek twardzieli, tak? No tak, racja i też spójrzmy, przypomnijmy, że Wasylij waży 142 kg, natomiast Max waży zaledwie 108 kg. Jednak ten zasięg rąk też tutaj Maxa jest dużo dłuższy i myślę, że swobodniej wyprowadza te ciosy. Zdecydowanie, widzimy, będzie zmiana ręki. Czyli ta taktyka, którą Max zastosował w swoim pierwszym pojedynku, również w tym pojedynku będzie miała miejsce. Jeszcze czeka, przygotowuje się do ciosu. No i teraz padło pytanie, czy jesteś gotowy i spójrzmy. Lewa ręka, tym razem lewa, ta, która była mocniejsza. Ależ teraz ten cios nie był czysty. Trafił tutaj podstawą nadgarstka Wasylija gdzieś tu w okolice szyi, w okolice karku. No ale tutaj też mamy tłumaczenie, dostajemy tłumaczenie od sędziów, że trzymają po prostu nisko szczęki, dlatego te ciosy lądują tak nisko. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny werdykt, ale raczej ten cios nie będzie zakwalifikowany, myślę, jako faul. Nie, myślę, że to było celne uderzenie. Tak jak tutaj mówisz, powiedzieli sędziowie, że trzymają te brody nisko, więc celują niżej. Tak, i jeszcze trafił nasadą dłoni. Możemy jechać. No i teraz drugi cios od Wasylija. Karol Matuszczak, ręka w górze. Bliżej i nie trzymaj się stał. Ręka w górze, jeszcze tam jakieś poprawki. No i spójrzmy. Uważaj, żeby równo Spójrzmy jeszcze. Wasylij przekroki robi tutaj sędzia. Tak, ale już Jacek Rzepecki spogląda na jego nogi. No i pilnuje, żeby nie robił tych przekroków, żeby te nogi były równo. Teraz jakoś się ruszył troszeczkę. Tak, chyba. myślę, że też... Ach, to ten stół, cały czas jest problem z tym stołem. Myślę, że Wasylij teraz pokazał się do tych swoich małych stolików. Do tych takich barowych stolików. Tak, barowy stolik okrągły. No. Tutaj dostał prawdziwy stół, taki jaki powinien być. No i dlatego też ma problemy, widać ewidentnie problem. No i tutaj uderzył w kark zdecydowanie. Także nie trafił czysto swojego oponenta, nasz przybysz z Rosji. Zobaczymy, jak sędziowie I teraz kto będzie zakwalifikują ten cios, no ale raczej to był faul, bo tu nie dość, że nadgarstek, ta nasada nadgarstka poszła, został cios wyprowadzony tą podstawą nadgarstka, to też trafił go w kark, także zobaczymy, aczkolwiek jak widzimy typy są po stronie Wasylija. Sędzia też tutaj lekko upomniał Maxa, że się lekko uchylił w tej ostatniej próbie. I ciekawe, czy to ma wpływ jakiś na punkty, czy nie. Na pewno, oczywiście. No i widzimy po raz kolejny zmiana ręki, po raz kolejny z prawej otwartej dłoni. Teraz. Oj, ale chyba w ucho tak Wasyl się złapał za ucho i chyba... Mógł go ogłuszyć, to uderzenie. Chyba to jednak... Ale to też wynika z tego, że Max ma długie ręce i to też jest problem dla niego.
no nie, ciężko jest znaleźć takiego zawodnika, który by był idealnie spasowany do tego stołu, który jest na scenie, tak? Żeby mógł tak trafić. Bo zawodnicy stoją blisko tego stołu i przykładowo Max z dłuższymi rękoma ma już problem, żeby trafić czysto w policzek. No tak. Wasili mówi, dawaj, jedziemy dalej. Tak, Nie możemy czekać, on jest już zagotowany tutaj, bojowo nastawiony. On jest przyzwyczajony do tego, że to wszystko dzieje się szybko, nie potrzeba czasu na reakcję. Może też wynika to z tego, że nokautował swoich rywali w poprzednich pojedynkach, które mogliśmy oglądać w internecie. No oczywiście nie wszystkich, bo to by było duże przekłamanie, gdybym powiedział, że wszystkich, ale większość, z którymi walczył, no posyłał ich na matę od razu. To prawda, jednak ci posyłani na deski byli moim zdaniem dużo mniejsi niż obecni rywale Wasiliego. No mniejszego już nie dostanie na pewno, bo było dwóch takich mniejszych, właśnie Łukasz Nowicki, który odpadł, no i Max jest drugim tym najlżejszym zawodnikiem, więc mniejszego już nie dostanie. Teraz zostaną już tylko ci sami najwięksi. I widzieliśmy teraz trzeci cios Wasilija wyprowadzony. No, rzeczywiście tutaj widać, że Wasili się w ogóle nie uchylał przed ciosem. Spójrzmy, że widać, że ta technika, którą sobie wypracował, no bo umówmy się, odchylanie to jest... Mamy decyzję, podchodzę do sędziego, który ją od razu uzasadni. Naszym zdaniem zdecydowanym zwycięzcą, może nie zdecydowanym, ale zwycięzcą tego pojedynku jest Wasilij Kamocki. Dlatego, że... Chwileczkę! Prosimy po posłuchanie sędziego. Chwileczkę, jeśli chodzi o werdykt nasz sędziowski, mieliśmy na kartach punktowych remis, ale po prostu tutaj Max niestety przy 2 uderzeniach Wasilija się odchylił i no traktujemy odchylenia traktujemy jako faul, także niestety na punkty tutaj musi wygrać Wasilij. No trzymamy się regulaminu, nie? Tak musi być. Oczywiście Max był doskonałym zawodnikiem, ale to starcie zwycięża Wasilij Kamocki! Czy zgadzasz się z werdyktem? Zgadzam się, jak najbardziej się zgadzam. Podczas jednej rundy delikatnie troszeczkę uciekłem do tyłu, zgadzam się z werdyktem sędziowskim. I tak samo się zgadzam, że walkę punktowali remisową, tylko za moje ostatnie odchylenie po prostu przeważyło na korzyść Wasiliego. Trudno, nie tym razem, innym razem przygotuję lepszą formę i na pewno go ubiję. Czy uważasz, że Wasilij ma szansę na wygraną? Nie, na pewno nie, wątpię. Zdecydowanie nie, kompletnie jego ciosy nie robiły na mnie żadnego wrażenia. Wątpię, że wydaje mi się, że to była jego ostatnia walka, w następnej polegnie. Dziękuję bardzo. Nie słyszałam, za szybko... Słyszeliśmy tutaj, jak Max mówił, że zgadza się z tym werdyktem. No spójrzmy, jak te ciosy wyglądały. Sportowe zachowanie właśnie ze strony tutaj Maxa, że przyznaje się do werdyktu, nie chciał się tutaj kłócić, bo tutaj już kibice troszeczkę krzyczeli, że się nie zgadzają z werdyktem. No jednak przyznał się, że zrobił ten krok w tył, co no, przeznaczyło chyba o tym, że przegrał ten pojedynek. Tak, a tak jak już wspominałem, sędziowie muszą się trzymać stricte regulaminu, więc jeżeli było takie odchylenie, no to niestety to jest na niekorzyść zawodnika, który to odchylenie prezentuje. No i ale widać po Maxie, że to jest zawodnik, który boksował, tak, już gdzieś brał udział w tych walkach, bo naprawdę bardzo sportową postawą się wykazał. Przyjął ten werdykt, nie wykłócał się. No i dzięki temu Wasilij Kamocki jest pierwszym półfinalistą, a za chwilę będziemy świadkami ćwierćfinału numer 2, w którym zmierzą się kolejni gladiatorzy. No ale tutaj jeszcze chciałem dodać, że Max dodał, że marne widzi szansę, aby Wasilij zwyciężył ten turniej. Stwierdził, że jego ciosy dużo nie ważą, nie czuł ich mocnych, że zdecydowanie jego poprzedni rywale bili mocniej. No ciekawi mnie, czy to się sprawdzi. Panie i panowie, Wasilij Kamocki został pierwszym półfinalistą, a jego potencjalnym rywalem będzie jeden z tej dwójki. Przed państwem Waluś!
Mam na imię Artur, nazywam się Walczak, pseudonim Waluś. 19 lat startowałem w strongmanie. Jechałem tutaj spróbować swoich sił. Myślę, że będzie niespodzianka. Moje atuty to może pozostała siła po karierze sportowej strongmana. Przez 20 lat pilnowania klubów zdarzały się różne sytuacje i nieraz dałem takiego liścia, że wołali na mnie pogodna jesień. Po to pojawiłem się tutaj, żeby wygrać. A jego przeciwnikiem jest Mały! Cześć, nazywam się Dawid, mam 24 lata, przyjechałem z góry, pseudonim Mały. Na co dzień mam normalną pracę, a po godzinach wolnej chwili dźwigam ciężary. Oglądałem pierwszą i drugą galę jako fan, spodobało mi się, jak pojawiło się zgłoszenie wysłałem i udało się. Chłopy na gali są wielkie, ale waga nie walczy, tylko siła, a ja mam siłę. Moje motto, którym kieruję się w życiu, to dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Jestem pewny siebie. Przyjechałem po to, żeby wszystkich bać. Różnica pomiędzy zawodnikami jest taka, że Mały przyjął tej pory 3 uderzenia, a Waluś tylko jedno. Czy myślisz, że to może cokolwiek zmieniać, czy to jest nowe starcie i zupełnie wszystko się czyści do zera? Zobaczymy, niech wygra lepszy. A jak widziałeś nokaut Walusia, co sobie pomyślałeś? Tylko szczerze. Mocne pierdolnięcie. Dobrze, Waluś, zwyciężyłeś przez nokaut w pierwszym pojedynku, pierwszym uderzeniem. Czy myślisz, że to jest twoja droga do finału? Właśnie wygrywać wszystko pierwszym uderzeniem? Wygrywać, wygrywać, wygrywać. Myślisz, że jesteś w stanie zrobić dokładnie to samo z Małym? Myślę, że tak. Tak więc panowie, ja się odsuwam. Czas na drugie starcie ćwierćfinałowe. Mały kontra Waluś. Strasznie oszczędni w słowach są nasi zawodnicy, no ale oni nie są tutaj, żeby mówić, tylko właśnie po to, żeby walczyć. Tak więc Artur Waluś Walczak kontra Dawid Mały Młyński. Spójrzmy na kursy, jakie tutaj przedstawia nam Totalbet. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest Artur Walczak. No, nie jest to zaskoczenie. Wygrał swoją pierwszą walkę przez knockout. Ma więcej doświadczenia, więcej siły w sportach walki, aczkolwiek nie można też ujmować nikomu. Możemy zaczynać. Ja myślę o tym, jak mówiłeś, że chłopaki mało mówią. Nie dziwię się, w sumie przyjęli tyle ciosów mocnych od takich ciężkich łap na szczeny, że też nie miałbym ochoty za bardzo rozmawiać. Tak, tutaj jeszcze dużym atutem dla Walusia może być to, że występuje w trykocie bonusa BGC. Tak więc może gdzieś ten ogłuszacz wjechać. Zobaczymy, czy to będzie ten pierwszy. Jak możesz zobaczyć, jest bonus BGC. A i też pierwszy cios wyprowadzony. Oj, odczuł go Mały. Się Mały. Tak, będzie potrzebował dłuższej chwili, żeby dojść do siebie. A Waluś twardo. Tak, spojrzenie twarde. No i będzie oczekiwał teraz, co zrobi jego rywal. No widać, nie ma tej złej krwi, jak to się miło ogląda, jak zawodnicy są przyjaźnie nastawieni do siebie. Wiedzą, że to jest sport. I tak naprawdę po tym wszystkim być może spotkają się. Zobacz sobie, czy przybiją pionę. Może w przyszłości spotkają się na piwie, jak będą jak już doczekamy tych lepszych czasów. Uwaga, panowie. No i zobaczymy. Za chwilę sędzia da znak Małemu do wyprowadzenia ciosu i zobaczmy, czy zrobi jakiś... O, powiem ci, solidnie. Nie. Ja myślałem, wszyscy tutaj patrzyliśmy, myśleliśmy, że to był solidny cios, ale... Cała sala zamarła. Tak, Waluś tylko spojrzał na panów supportujących i powiedział, nie, wszystko jest okej, nic nie trzeba. O co wam chodzi? Panowie, ja tu jestem, cały czas stoję twardo na nogach, nie?
spójrzmy raz jeszcze, jak to wyglądało po tych pierwszych ciosach. No ten cios chyba nie był do końca czysty, aczkolwiek też chyba Mały zrobił delikatny ruch, żeby tego ciosu uniknąć. A tutaj widzimy już jakie skupienie, no i tak, no... Lekko halny zawiał. Tak jest, trafił go bardzo mocno. Przymierzyć możesz. No ale jest doświadczonym zawodnikiem Artur Walczak, zarówno w sportach siłowych, jak i w MMA, więc na pewno już nie jeden cios przyjął. Zobaczymy, jak mocną szczękę ma, bo w poprzednim pojedynku przyjął tylko ten jeden cios. Ale zwróćmy uwagę, że w poprzednim pojedynku rywal Walusia miał mniejszą wagę niż on, a teraz jego rywal ma większą wagę, więc no to też ta siła jest już inna. Tak, ale tutaj też widzimy nawet postura, że jednak te mięśnie są po stronie Walusia. Niedźwiedź, drugi raz. No. I teraz właśnie sędziowie zauważyli, że Dawid zasłonił troszeczkę barkiem ten cios. Podniósł go lekko do góry. Tak, i będzie pewnie ukarany minusowym punktem, więc na kartach punktowych prowadził będzie zdecydowanie Artur Walczak. Aczkolwiek ten cios pierwszy, który przyjął od swojego oponenta, troszeczkę nim zachwiał. Trzeba też uważać tutaj, właśnie nie tylko siła ciosu się liczy, ale również trzeba potrafić przyjąć, bo można sobie stracić takimi zachowaniami właśnie punkty i przegrać walkę. Powiem Ci, że na razie ten trykot bonusa BGC nie wpływa jakoś znacząco na siłę uderzeń Artura Walczaka. Powiem Ci, że dobrze słychać, tak, niesie się to uderzenie tutaj po sali. No ale Artur na spokojnie to przyjmuje i za chwilę będzie szykował się do kolejnego ciosu. No mam w końcu nadzieję, że ten trykot sprawi to, że tego luja ogłuszacza zobaczymy jeszcze przed tym main eventem, na którym przypominam, bonus BGC zmierzy się ze swoim przyjacielem Body Krajcem. Niestety miał zmierzyć się z warszawskim Dresikiem, ale no, siła wyższa sprawiła, że warszawski Dresik nie może się nam tutaj zaprezentować, więc będziemy mieli po części taki bratobójczy pojedynek. Ale póki co, tak jest, raz zmierzyli się już w formule MMA, ale skupmy się na tym, co tu i teraz, a w tym pojedynku trzeci cios ze strony Walusia. No i zobaczymy. Już Total Bet pokazuje, że przewagę ma Mały. No i znowu jest... Po barku, lekko znowu po barku, wydaje mi się, że jest to podniesienie tego ramienia i zasłanianie się przed tym ciosem, a Waluś przyjmuje te ciosy takie czyściutkie. Tak więc, no nie wiem, wydaje mi się... Czy to jest podniesienie barku przez Małego, czy po prostu niecelny strzał Walusia? Jak Wydaje mi się, że tutaj jednak Mały robi taki delikatny przyruch tym barkiem i dlatego zasłania te ciosy, aczkolwiek no mamy dwójkę znakomitych sędziów na scenie, którzy najlepiej ocenią nam kategorię tego ciosu i czy to był faul, czy też zaliczą to jako czysty cios. Mały widać mocno skupiony, jest już sygnał, no i spójrzmy. Zamachuje się ostro, teraz przymierza, raz, dwa, trzy. No powiem Ci czyściutko, trzeci cios i trzeci czyściutki cios ze strony Małego. Jak mam być szczery, dla mnie, jeżeli sędziowie zakwalifikują te przyruchy barkiem jako faul Małego, no to niestety może on przegrać ten pojedynek. Natomiast te wszystkie ciosy, które wyprowadzał Mały, były czyściutkie, tak? Wpadały czyściutko. I panowie, będziemy mieli werdykt z uzasadnieniem. Wygrał Waluś. Ale chciałbym jeszcze coś dodać. Lepsze uderzenia zadawał tutaj kolega Młyński, natomiast 2 razy zasłonił się barkiem. Jeżeli jest taki ruch, jest runda przegrana. Dziękuję bardzo. Tak więc, panie i panowie, do półfinału i rywalem Wasylija Kamockiego będzie Artur Waluś Walczak! Artur Waluś Walczak. Sędziowie bardzo ładnie uzasadnili nam ten werdykt, także nie ma wątpliwości. Mały zadawał lepsze ciosy, aczkolwiek popełnił 2 faule,
które skutkowały tym, że musiał przegrać. Przenosimy się do Luizy. Halo Luiza. No hej, zgadzasz się z werdyktem? Tak, werdykt sprawiedliwy. Z automatu poszedł mi 2 razy bark. No nie miałem wpływu na to. To było z automatu. Chciałem naprawdę, bo widziałem, że pierwsze uderzenie ustałem. Może był nietrafiony, może nie. No ale werdykt sprawiedliwy. Życzę mu powodzenia w finale, bo na pewno tam dojdzie. Przegrałeś, ale czy cieszysz się, że nie zawalczysz z Wasilim? Nie, no mógłbym zawalczyć z Wasilim. Na pewno jest to słabszy przeciwnik niż Waluś. Na pewno. Czyli uważasz, że Waluś ma szansę wygrać z Wasilim? Ma. Waluś dla mnie to jest faworyt do wygrania tego turnieju. Dziękuję. Tak, jak słyszeliśmy, po raz kolejny mamy pełną zgodę zawodnika na werdykt sędziów i też słyszeliśmy, że faworytem małego do zwycięstwa w turnieju jest Waluś, tak więc no, ten strongman idzie do przodu, aczkolwiek no, nie mogę powiedzieć, że po trupach do celu, bo no, ten trup się na razie nie ściele. Trupów jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy, Bogu dzięki, chociaż widzowie pewnie chcieliby ich zobaczyć dzisiaj po tych mocnych strzałach. No waga ciężka, tak jak powiedziałeś, super ciężka, nokautów, trupów nie ma, jakieś tam zachwienia, tańce były. Miałem też okazję porozmawiać z jednym zawodnikiem w czasie przerwy i też usłyszałem, że przez chwilę nie pamiętał końcówki, co się tam działo, czego na ekranach oczywiście nie widzieliśmy. Także słuchajcie, no jest to niesamowita siła, niesamowite uderzenia. No i mamy te powtórki, rzeczywiście ten bark został uniesiony do góry. No tak, no w ten sposób podniesienie barku do góry ogranicza czysty cios przeciwnika. No i nie dziwię się, że taka jest decyzja, bo ma to właśnie sens. Tak, no regulamin jest jasny. Jeżeli unikasz ciosu, musisz tę rundę przegrać, mimo że tak naprawdę zadawałeś czystsze ciosy i te ciosy naprawdę siały spustoszenie. Czas poznać kolejnego półfinalistę i tym samym rozpocząć trzeci ćwierćfinał, a pierwszym zawodnikiem jest Siergiej! Punchdown! Siema, jestem Tomek, Siergiej Pachulski. Przyjechałem z Miłkowic koło Legnicy. Mam 27 lat. Punchdown podoba mi się to, że to jest nowe. Trzeba mieć kondycji, wystarczy dobre p***cie. Nie ma złej krwi między zawodnikami, dopóki nie wejdą naprzeciwko siebie na scenę. Żeby wygrać punchdown, musi być pewny siebie, nie bać się tego, że możesz popłynąć. Cały czas mieć w głowie to, że jesteś najlepszy i zwyciężysz. Moim atutem jest silny cios, ale szczękę też mam niczego sobie. A przeciwnikiem Siergieja będzie najcięższy w stawce, ważący 160 kg, Dudzio! Punchdown! Siema, nazywam się Kuba Dudczyk, mam 20 lat, przyjechałem z Nowego Sącza, ksywa Dudzio od nazwiska. Bo zawsze lubiłem rywalizację, bo zawsze lubiłem pokonywać innych ludzi w pojedynku 1 na 1, więc to jest idealne miejsce dla mnie. Jeszcze nie znalazłem siłowni, na której ktoś by był ode mnie mocniejszy, może na punchdown ktoś mnie zaskoczy. Moje atuty to mocna psychika, jeszcze mocniejsze uderzenie i zabójcza wytrzymałość. W gali typu punchdown pewność siebie to 50% sukcesu. Jeśli wejdziesz przeciwnikowi do głowy, nie będzie w stanie cię pokonać. Razem ze mną zawodnicy. Dudzio, pokonałeś przeciwnika, który ważył 186 kg. Czy ktokolwiek jest ci jeszcze straszny tutaj? No,
jeśli chodzi o to, kto jest mi straszny, no czekam na Zalesia dalej, bo tak mi się wydaje, że będzie i zobaczymy, jak to się potoczy, nie? Czyli na razie pomijasz Siergieja, a ty już myślisz o Zalesiu. Tak. Dobrze, co ty na to, że twój przeciwnik w ogóle nie respektuje cię jako przeciwnika? Nic, wygra lepszy. Dobrze, powiedz mi, czy te trudy walki są takie, jak się spodziewałeś? Jak ty się czujesz po pierwszym pojedynku? Nie, no jest wszystko ok, jest git. Nie ma żadnej presji. Czyli czas na kolejne liście. Panowie, czas na kolejne starcie tego wieczoru. Czas rozstrzygnąć trzeci ćwierćfinał. Siergiej kontra Dudzio. Orła wybrał. Siła ciosu i zabójcza wytrzymałość, tak można scharakteryzować obydwu zawodników. Tak o sobie mówili, że mają mocne szczęki i silne ciosy. Zobaczymy, jak to się przełoży na ich pojedynek. Będzie nam go rozpoczynał Siergiej. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest jednak Dudzio, który odprawił najcięższego zawodnika w tej stawce, czyli Ciapka. No i przyjmuje. Normalnie nic się nie dzieje. Wzrusza ramionami. No nie zrobił wrażenia zdecydowanie ten cios Siergieja na nim. Widzimy, że Siergiej ma troszeczkę problem, ma krótkie ręce i ma problem z wyprowadzeniem dobrego uderzenia. Zobaczymy, jak sobie Dudzio poradzi. I czy też sprawi, że nie znajdzie się nikt mocniejszy od niego, bo mówił w wywiadzie, że nie znalazł takiej siłowni, w której by się znalazł ktoś mocniejszy. No, rzeczywiście Siergiej ma podobne warunki do Wasiliego Katmowskiego, który jest podobnych gabarytów i też te rączki miał krótsze, też ciężej mu jakby celować, no jednak wygrywał wszystko tam Wasili i też zwróciłem uwagę, że brzuch moim zdaniem mu troszeczkę przeszkadza, bo trzyma ten dystans dłuższy jeszcze, wydłuża ten stół. No tak, no niestety tak jak mówiłem, nie zmniejszymy szerokości tego stołu, więc no jest jak jest, trzeba się zaadaptować do warunków. O, ale Dudzio to jest rzeźnik, trafia. Pięknie zachwiało chłopem. Tak, dokładnie. Czyściutki cios. Nawet sędziowie stwierdzili, że czysta trójeczka tak zwana, czyli czysto trafił i w tej chwili no, można powiedzieć, że na prowadzeniu jest Dudzio. Spójrzmy raz jeszcze jak wyglądały te ciosy, chociaż ten cios Siergieja też nie był najgorszy. No, na pewno nie zrobił wrażenia na Jakubie Dudczyku, natomiast nie był zły. Zdecydowanie większe spustoszenie sieje złoty liść w wykonaniu Dudzia, najmłodszego uczestnika dzisiejszego turnieju. Najmłodszy, a jednak pokazuje, że niekoniecznie będzie tutaj najsłabszy i pokazuje się w tym momencie, że jest bardzo mocnym czarnym koniem. Oj, chyba mamy jakiś problem Siergieja po tym ciosie. Chyba będziemy mieli koniec. Tak jest, dostajemy sygnał, że Siergiej nie chce kontynuować walki. Jeszcze sędziowie się upewniają, ale będziemy mieli koniec tego pojedynku. A więc Dudzio zamelduje nam się w trzecim półfinale. Panie i panowie, to koniec tego pojedynku z powodu niezdolności do jego kontynuowania. A zwycięzcą został Dudzio! Już nasza piękna Luiza jest przy przegranym, który jest opatrywany. Halo Luiza. Jestem. Dzień dobry. Pokonał cię najsilniejszy i najmłodszy uczestnik. Uważasz, że te ciosy są rzeczywiście takie silne? Znaczy, że siła była, można było kontynuować, ale nie chcę za bardzo ryzykować, za bardzo odczułem to na głowie, więc wolę odpuścić. Jakie to było uczucie? Jakieś takie mrowienie, prądy? Właśnie nic z tego. Przez chwilę mnie odcięło, nic nie skojarzyłem, co się dzieje w ogóle. Czyli totalnie nic nie pamiętasz? Pamiętam tylko uderzenie, a później już moją decyzję. Rozumiem. A myślisz, że Dudzio ma szansę na wygraną? Myślę, że tak. Jest silny chłopak, więc na spokojnie. Dziękujemy bardzo. Tak jak mogliśmy usłyszeć, odcięło również Siergieja po tym ciosie. Pamiętał tylko moment uderzenia i już później decyzję, więc ten czas pomiędzy decyzją a uderzeniem już gdzieś umknął. No i spójrzmy, jak to wszystko wyglądało raz jeszcze. Pierwsze uderzenie wyprowadził ten cios Siergiej. No nie zrobiło to żadnego wrażenia na Dudziu. No i ten Dudzio wypłacił taki cios, że Siergiej był zmuszony zrezygnować. No najwyraźniej, żeby stracić świadomość, wcale nie trzeba upaść na deski. Wystarczy, że chłopaki dadzą 2-3 kroki do tyłu
i gdzieś ta świadomość została zagubiona na moment. No i podjął decyzję, że nie chce ryzykować, nie chce walczyć dalej. To samo powiedział właśnie w wywiadzie. No i co? Tym samym najmłodszy zawodnik zaryzykuje stwierdzenie, że tych dwóch z ostatniego ćwierćfinału, gdyby nie trafiło na siebie już teraz, tylko było w dwóch innych częściach drabinki, to spotkaliby się w finale. Przed państwem pierwszy z nich Hetman! Punch down! Cześć, jestem Kuba, chodzę z Poznania, a moja ksywa to jest Hetman. Z Hetmanem zawsze jest wielka heca. Punchdown wydaje mi się dosyć taką ciekawą galą, która mogłaby pokazać nam dosyć ekstremalne widowisko, więc chciałbym wziąć udział. Jestem Hetman, zapamiętajcie to. Już po was! Marnie skończycie! A rywalem Hetmana będzie wciąż panujący mistrz Zaleś! Siła! Siema, jestem Zaleś, przyjechałem z Obornik Wielkopolskich, mam 30 lat. Na poprzedniej gali pokazałem, na co mnie stać. Wiem, że teraz będą mocniejsi zawodnicy, ale i tak z nimi wygram. Na co dzień jestem pozytywnym gościem, ale na gali zamieniam się w bestię. Wiem, że przyjeżdża do nas jakiś Ruski, który myśli, że jest bestią ze wschodu, ale dla mnie to jest zwykły lesz. Będziesz rozjechany jak żaba na szosie. Punch down! Wasili, czekam na ciebie! Panowie za chwilę będą walczyć o ostatni półfinał, ale najpierw pytanie, Zaleś, co jest dla ciebie bardziej przerażające? Ciosy Hetmana czy jego głos na zapowiedzi? Głos na zapowiedzi. Co zrobił na tobie wrażenie odprawiając Dunaja? No ma mocny cios, także robi wrażenie. Hetman, natomiast pytanie dla ciebie, miałeś bardzo ciężkie losowanie, najpierw Dunaj, autor najpiękniejszego nokautu, potem Zaleś, czyli mistrz. Czy to jest taka przeprawa najcięższa, ale po to, żeby zdobyć złoto? Wiesz co ci powiem, widzisz, wszyscy tutaj jakby wstawiali na Dunaja, większość osób, ale pokazałem, na co mnie stać. Czy teraz będzie tak samo? Zobaczymy. Panie i panowie, tu nie ma co czekać! Zaleś kontra Hetman! Przed nami ostatni pojedynek ćwierćfinałowy, który wyłoni nam ostatniego półfinalistę. Jakub Hetman Rygiel kontra Dawid Zaleś-Zalewski. Faworytem bukmacherów zdecydowanie Zaleś za każdą złotówkę postawioną. Można wygrać 45 groszy, także no nie jest to opłacalny biznes, aczkolwiek Hetman pojedynkiem z Dunajem udowodnił, że ma ten cios mocny i będzie chciał to też powtórzyć. No i zdetronizować mistrza Punchdown 2. W tej edycji ten piekielny głos chyba zdecydowanie daje mu jakąś dodatkową siłę, czerpie piekielne moce z otchłani i przymierza nasz Mefistofeles rękę do głowy mistrza Punchdown drugiej edycji. Tak, próbuję jeszcze tam troszeczkę rozkojarzyć Zalesia, zobaczymy. Tak, przymierza się. Jest wyprowadzony cios, ale... Poczuł, aczkolwiek pokazał, że no, wytrzyma jeszcze nie jeden taki cios. No i teraz zobaczymy, jak zareaguje na odpowiedź Zalesia Hetman. Czy faktycznie nasz mistrz cały czas będzie twardo dążył do tego, żeby spotkać się
z Wasilijem i rozjechać go jak żabę na szosie, jak to mówił w wywiadzie. A ten chyba przyruchu żadnego nie zrobił. No Tak więc czekamy teraz, aż Zaleś troszeczkę ochłonie, przygotuje się do swojego uderzenia. Ma na to czas, sędziowie oczywiście też nie nalegają, zawodnik musi być w pełni gotowy, żeby ten cios móc wyprowadzić. Hetman również cały czas słyszymy tutaj ten głos. Uwaga panowie, szykujemy się. Zobaczymy, jest już sygnalizacja od sędziów. Jest komenda od sędziów i ruszamy. Przesuń się troszeczkę bliżej. Dobrze. Czekamy, ja jestem, szczerze powiem, sam ciekaw, jak to się zakończy. O, Hetman, widzimy twardo, no i dostał, ale wypluł ochraniacz na szczękę, powiedział, nic mi nie jest. Aczkolwiek musiał odczuć ten cios, to był naprawdę soczyste uderzenie wyprowadzone przez Dawida Zalewskiego. Naprawdę mocne uderzenie. Tak jak mówisz, no mówi, że go nie rusza, ale no coś musiał powiedzieć. Jak widać, gra tutaj dobrze na psychiki innych swoich rywali, chce ich zmiażdżyć, już wcześniej wejść im do głowy. No zobaczymy, jak ten pojedynek się wytoczy, to już jest dwóch weteranów, dwóch naprawdę mocnych zawodników. W tym, tak jak mówiliśmy wcześniej, mistrz drugiej edycji. No i jedziemy. No umówmy się, tak naprawdę połowa sukcesu siedzi w głowie, tak samo w sportach walki, czy to MMA, czy boks. Jeżeli nie masz głowy, to też bardzo ładnie Max Leśniak powiedział, że jeżeli nie masz głowy, to nie masz po co wychodzić, bo nie wygrasz, tak? Musisz być pewny siebie i ta głowa musi iść w parze z twoją siłą, którą siłę możesz wypracować. Natomiast nad psychiką teoretycznie też można popracować, aczkolwiek jest to znacznie trudniejsze. Dokładnie. Tak więc czekamy, a już teraz aż Karol Matuszczak musiał obudzić troszeczkę Hetmana, który przysnął, zdaje się, i teraz przymierza się do wyprowadzenia swojego drugiego ciosu. Dawid sapie i uderza! Jest, Dawid twardo stał i przyjął ten cios po raz kolejny, pokazując, że no sorry, ja jestem mistrzem, takie ciosy to nie dla mnie. Nie tędy droga, koleżko. Aczkolwiek już tych ciosów kilka przyjętych zostało, więc na pewno potrzeba troszeczkę więcej czasu, żeby doszedł do siebie i żeby był gotowy na wyprowadzenie swojej kontry. Tak, jeszcze tam mi się wydaje, że oprócz tego jeszcze sędziowie dyskutują i analizują do końca, czy nie było żadnych przewinień, czy wszystko było technicznie, czy wszystko było dobrze, żeby na pewno nikt tutaj nie miał wątpliwości co do werdyktów, więc to też dlatego troszkę dłużej trwa. Także już, no to jest właśnie, działa na plus, że jest dwójka sędziowska i próbują wypracować jakiś kompromis pomiędzy swoimi decyzjami. Nie decyduje jedna osoba, tylko mamy zdanie dwóch osób i muszą znaleźć ten konsensus tak zwany, żeby prawidłowo ocenić tę walkę. Spójrzmy, jest... Bestia ryczy i mocne uderzenie. Uderzył. Aż teraz zagra. No gra na nerwach, gra tutaj na emocjach Hetman strasznie. Ale po tym uderzeniu wypadła mu ta wata z uszu, więc... No, moim zdaniem prowadzi tutaj zdecydowanie Zaleś. Chociaż tam Hetman pokazuje, że no jakby tak nieczysto trafił Zaleś, ale... Trzyma się za ucho, ale to... No nie wiem, mi się wydawało, że ten cios był jednak dobrze wyprowadzony. Ewentualnie palce mogły gdzieś tam polecieć w ucho, no ale palce tutaj akurat nie mają znaczenia. Dokładnie, no. Tutaj jest właśnie tu, gdzie się palce kończą, tą częścią dłoni nie możemy uderzać wyżej niż w policzek, więc no, być może ma tak mocne palce Zaleś, że Hetman no, odczuł bardzo mocno ten cios samymi palcami. A widzimy, że no, Zaleś cały czas spokojnie czeka na swoją kolej, tak. Tak, ale daje też czas, no musi dać czas swojemu oponentowi na dojście do siebie. Ale widać pewność siebie. Powiem Ci, że jak patrzę na Dawida, nawet jak się z nim rozmawia, no to widać, że ten facet jest naprawdę mocne uderzenie, naprawdę. Z całej siły trafia tutaj centralnie. Tak, ale tutaj nie było żadnego nieczystego uderzenia według mnie. Jeszcze spójrzmy z tej powtórki. Tak, czyściutkie uderzenie. Nie było żadnego błędu ze strony Zalesia. No ale Hetman potrzebuje jeszcze chwilę czasu,
żeby dojść do siebie i być w stanie wyprowadzić swój cios. Uwaga, panowie. Karol Matuszczak z ręką w górze. Spójrzmy zatem, jak to teraz się rozwiąże. Żadne piekielne moce już mu chyba w tym momencie nie pomogą. Zdecydowanie. Ból jest duży, bo trzyma się coraz częściej za szczękę. No ale trzeba ukoić ten ból i wyprowadzić ten cios. Być może będzie to ostatni cios w tej walce. Na pewno byłoby to dużym zaskoczeniem, gdyby udało się Hetmanowi znokautować Zalesia. Spójrzmy zatem, już przygotowuje się do wyprowadzenia swojego ciosu. Jeszcze przymierza. Przymierza i jeszcze, uderzył. No teraz Zaleś chyba troszeczkę mocniej odczuł ten cios, no ale tak jak już wielokrotnie wspominałeś, Pawle, każdy jeden cios osłabia znacznie tą wytrzymałość, no i zawodnicy potrzebują później więcej czasu, żeby dojść do siebie, żeby być gotowymi na wyprowadzanie swoich ciosów i przyjmowanie kolejnych od swoich przeciwników. Masz rację, tak właśnie jest. No i dlatego czekamy jeszcze chwilkę. Jeszcze tam... chyba coś tam słyszę, że bardzo boli chyba Hetmana. No przyjął mocny cios, ale no nie było nic złego w tym ciosie. Jeżeli nawet trafił go wyżej, no to tylko palcami. Co? Oj, widzimy, duża opuchlizna pojawia się na twarzy Hetmana, także Hetman chyba prosi o dłuższy czas. Sędziowie pytają, czy ma dalej walczyć. No już tutaj widzimy, że trwają dyskusje pomiędzy zawodnikiem a sędziami. No i zobaczymy, jaka będzie decyzja ostateczna. Żuchwa Hetmana jest mocno naruszona, tak w poprzednim razie mocno trzymał się cały czas za tą szczękę, dotykał się w to miejsce. No ja myślę, że on tutaj może zrezygnować już z tego pojedynku. Tak. Nie, jednak walczymy. Sędziowie kilkukrotnie pytali, czy jest gotowy na dalszą walkę. Powiedział tak, walczymy. No więc charakter. Tutaj charakter zdecydowanie decyduje o tym. Nasłuchując tych dźwięków wydobywających się z Hetmana, przypomina mi się postać Venuba. Mamy lekką odcinkę. Mamy lekko, nie. Pokazuje, że nie, chociaż Hetman chyba jest troszeczkę oszołomiony, bo zszedł nam ze sceny, zupełnie nie czekając na werdykt. Poszedł pomoc! Oddajemy głos Luizie. Może Luiz da. Panie i panowie, Pięknie oglądało się tę waszą walkę. Może powtórka? Może w następnej edycji, ale tym razem no było twardo. Może teraz powtórka na drugi policzek? Na drugi policzek? Zobaczymy, co sędziowie sobie zrobią, ale to już jest knockout. Sama widziałaś, co się stało. Dobrze trafią. Gratulacje dla mojego przeciwnika i to tyle. Czyli uważasz, że technika Zalesia jest bardzo dobra? No oczywiście, no ma w tym prawy chłopak, w końcu jest mistrzem, nie? I uważasz, że wygra trzecią edycję? Ma spore szanse oczywiście, więc mi się wydaje, że tak. Liczę na niego. Okej, dziękujemy. panie i panowie, Hetman opuścił scenę, a to oznacza, że jednogłośną decyzją zwycięża mistrz Zaleś! I to on awansuje do półfinału. Ostatnim półfinalistą trzeciej gali Punchdown, a w swoim pojedynku zmierzy się z Jakubem Dudczykiem, także będzie to ciekawy pojedynek, zobaczymy jak to się wszystko rozwiąże. Spójrzmy jeszcze na te ciosy, za chwilę zobaczymy ten cios, który chyba był decydujący, bo po nim Hetman naprawdę potrzebował bardzo dużo czasu, żeby dojść do siebie, no i niestety nie doszedł do siebie. Tak, prosił o więcej czasu, jednak sędziowie mu powiedzieli, żeby się zdecydował, czy walczy, czy nie walczy. Twardo chłopak pokazał, że ma jaja, chciał do końca walczyć, nie poddał się, mimo dużego bólu szczęki, chciał walczyć do końca. No i tym samym w pięknym stylu do półfinału wchodzi Dawid Zaleś-Zalewski. Tak więc nasz mistrz kroczy w stronę tego zwycięstwa kolejnego. Zobaczymy, czy mu się to uda. Jeszcze raz ten piekielny cios, który tak naprawdę zaważył. Chociaż Hetman, nie wiem, tak jakby chciał pokazać, ej kolego, trafiłeś mnie źle,
tak, ale nic złego w tym ciosie nie było. Mamy sędziów, którzy widzieli, jak czysto ten cios został zadany, zdecydowali. No Hetman też zaraz po ostatnim ciosie opuścił po prostu scenę, nie czekał na werdykt. No tak wiedział jaka będzie decyzja. Z jednej strony na pewno, aczkolwiek no tak z drugiej czysto ludzkiej strony mógł chociaż wrócić na chwilę, tak, podziękować swojemu rywalowi. Oczywiście tam na pewno nie będzie żadnych złych emocji pomiędzy nimi, aczkolwiek jest to jakaś taka tego łyżka dziegciu w tej beczce miodu. Jeszcze raz widzimy ten ostatni cios, też już pokazał, że zdecydowanym zwycięzcą Dawid Zalej-Zalewski. Z najlepszej 16 pozostała nam już tylko i wyłącznie najlepsza 4. Zobaczmy, jak w tym momencie prezentuje się drabinka. I widzimy, że Wasylij Kamocki pokonał po bardzo ciężkim boju Maxa. Następnie udało się awansować także kolejnym zawodnikom, ponieważ Waluś zwyciężył po bardzo trudnym pojedynku z Małym, który trafiał go mocniej, jednakże zasłaniał się sam barkiem, przez co przegrał 2 rundy. Następnie po jednym bardzo mocnym uderzeniu do półfinału zameldował się Dudzio, a w ostatniej walce po ciężkiej, naprawdę ciężkiej batalii mistrz Punchdownu, czyli Zaleś, również awansował do półfinału i tę właśnie 4 już za chwilę będziemy mogli obserwować przy tym stole.